Serdecznie witam w kolejnym odcinku 19 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida część 7. W poprzednim odcinku 18 opowiedziałem o głównym doradcy prezydenta Donalda Trumpa. W tym odcinku opowiem o tajnej linii oraz przesłaniu Chabad-Lubavitch. W tym odcinku powrócę do Jareda Kushnera, męża Iwanki Trump, w kontekście jego udziału w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Jak wspomniałem, Jared był doradcą prezydenta, jak również podopiecznym kabalistycznej grupy Chabad-Lubavitch. Tym samym sam Trump jest również powiązany z tą organizacją. Komisja Senatu USA do spraw wywiadu postanowiła wziąć pod lupę kontakty z Rosjanami Jareda Kushnera, który jest zięciem i jednym z najbliższych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Powodem wszczęcia śledztwa było podejrzenie o ingerencję Rosji w ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W tym celu komisja wezwała na przesłuchanie Jareda Kushnera. O tym wydarzeniu pisał dziennik New York Times, powołujący się na źródła w Kongresie USA i w Białym Domu. Śledztwo ujawniło, że zięć Trumpa, podobnie jak były już doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Flynn, w grudniu 2016 roku spotkał się z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie, Siergiejem Kislakiem. Chociaż informacja ta była już znana, przy okazji wyszły na jaw inne szczegóły. Kushner wcześniej dwukrotnie rozmawiał z Kislakiem przez telefon, a pod koniec 2016 roku spotkał się również z szefem rosyjskiego Wnieszech-Banku Siergiejem Gorkowem. W czasie spotkania z Kislakiem Kushner miał zaproponować utworzenie tajnego kanału łączności między Waszyngtonem a Moskwą, działającego poza normalnymi rządowymi liniami komunikacji. Ambasador był podobno zdumiony. Kongres, FBI, a ostatnio specjalny prokurator prowadzą dochodzenia w sprawie rosyjskich prób wpłynięcia na wynik amerykańskich wyborów. W ramach tzw. Kreml-Gate badają, czy osoby z otoczenia Trumpa nie współdziałały z Rosjanami, którzy podczas kampanii wyborczej podrzucali WikiLeaks materiały z włamań do komputerów Partii Demokratycznej. Biały Dom początkowo nie zdementował doniesień Washington Post i innych mediów o domniemanej propozycji tajnej linii. Z opóźnieniem rzecznik prezydenta oświadczył, że wyszła ona od Kislaka, ale Moskwa tego nie potwierdziła. Powstaje pytanie, dlaczego Moskwa miałaby popierać Donalda Trumpa w walce o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych, ingerując w wyniki wyborów? Ponieważ zięć prezydenta, jak również sam prezydent, byli powiązani z Chabad-Lubavitch, mającego wpływy zarówno w Ameryce, jak i w Moskwie, można się domyślać, dlaczego Trump byłby dla nich najlepszym wyborem. Jego przeciwnikiem była Hillary Clinton, reprezentująca drugi obóz, pretendujący do objęcia władzy nad światem. To międzynarodowi bankierzy, w większości żydowskiego pochodzenia, z osi Wall Street i londyńskiego City. To Soros i również obóz masoński rytu szkockiego. Chociaż grupy te łączy ten sam cel, czyli panowanie nad światem, to zawsze pozostaje pytanie, kto zasiądzie na najwyższym stołku. W ich walce o władzę absolutną nie biorą nas pod uwagę, bo uzgodnili już wcześniej naszą rolę jako niewolników, wygłaszaną corocznie w Davos przez Klausa Schwaba i popieraną przez jego pomocnika Harariego. Niestety w tym diabelskim planie uczestniczą nasi główni decydenci w postaciach Andrzejka i jego pomocnika Mateuszka. Powstaje również pytanie, jak doszło do tego, że w naszym małym imperium zagościli na dobre kabaliści z Chabad-Lubavitch i dlaczego akurat Polska jest tak ważna w ich planach. Odpowiedzi na te pytania
należy szukać w historii, a więc posłużę się wybranymi wypowiedziami wybitnego badacza masonerii, znawcy tematyki żydowskiej, publicystę i autora wielu książek, doktora Stanisława Krajskiego. Według Krajskiego Chabad Lubawicz mocno wniknął w struktury polityczne i najwięcej w partię PiS-u. Doktor twierdzi, że PiS ma dwie strony, prawą patriotyczną i lewą związaną z masonerią. Masoni planowali akt końcowy realizacji swojego planu na rok 2017, ale doszło do konfliktu pomiędzy dwoma grupami walczącymi o władzę, a mianowicie Donaldem Trumpem i Hillary Clinton. Sam Soros popierał Clinton, ale część jego obozu przeszła na stronę Trumpa i dlatego to on zwyciężył w wyborach. Głównym powodem zagoszczenia Chabad Lubawicz w Polsce jest ich wiara w reinkarnację i pogląd, że to oni powinni być tutaj gospodarzami. Potwierdza to list Leiba Fogelmana opublikowany w onet.pl, napisany 9 grudnia 2023 roku pod tytułem List na Chanukę do przyjaciół. Dlaczego Bóg nałożył na Żydów wieczny obowiązek przetrwania? Dzisiaj stoimy w obliczu jeszcze jednej próby oczyszczenia świata z Żydów i ich pamięci o tej rozmowie. I dlatego, kiedy dzisiaj zapalę drugą świeczkę, będę się modlił, żebyście nie musieli iść w nieskończoność bez nas, bez Żydów i bez tego przesłania, które wam od tamtej rozmowy niesiemy. W liście tym można zauważyć przesłanie o specyficznej wyższości Żydów nad innymi narodami i przekonania, że bez nich one wszystkie skazane są na zagładę. Żydzi z Chabad Lubawicz twierdzą, że ponieważ w czasie II wojny światowej zginęło wielu Żydów, ich dusze przeniosły się do ciał Polaków i od tamtej pory przechodzą z Polaka na Polaka. Ich zadaniem jest odnalezienie tych Polaków i uświadomienie im, że są Żydami. Okazuje się, że nie jest to wielkim problemem i po odpowiednim przeszkoleniu w Izraelu praktycznie każdy Polak może zostać Żydem. Obserwując masową, jednomyślną reakcję posłów w polskim Sejmie na wydarzenie zgaszenia świec chanukowych, mam wrażenie, że niestety wpływ kabalistów z Chabad Lubawicz na nasze władze jest ogromny i być może większa część z nich poddała się już procesowi konwersji. Na tym zakończę odcinek 19, w którym opowiedziałem o domniemanym wpływie obcego imperium na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 20 pod tytułem Temida, część 8.